Ja wyrosłam w centrum Warszawy, mieszkałam na Placu Dąbrowskiego z ojcem i z matką i z moim bratem młodszym o rok, w domu, który nie był żydowski, ale nie był, jak rozumiem, tradycyjnie polski też. To nie było dla mnie w ogóle ewidentne wtedy, także ta opowieść jest jak gdyby z perspektywy dzisiejszej, jak ja to widzę, tak samo jak opowiadam moim dzieciom. Dzisiaj widzę to tak, że moi rodzice znali być może tradycje żydowskie. Myślę, że ojciec na pewno, bardziej niż moja matka. Natomiast mi ich absolutnie nie przekazali. W ogóle nie wypowiadali już słowa Żyd tak naprawdę. Nigdy. Natomiast jeśli chodzi o tradycje polskie, to wydaje mi się, że mieliśmy choinkę w domu. Pamięć mam taką trochę zamazaną, bo też wyjeżdżaliśmy, to były zimowe wakacje, także wyjeżdżaliśmy, ale wiem, że mieliśmy ze sobą jakieś tam bombki z Polski, jeszcze chyba mam ze 2, które jeszcze się nie stłukły, także do czegoś chyba służyły, prawda? Ale to nie robiło na mnie chyba takiego wrażenia, żebym do dziś to pamiętała. I prawdopodobnie też dostawaliśmy jakieś tam prezenty. Czy to było na Wigilię, czy to było na Nowy Rok? Nie pamiętam. Ale Wigilii na pewno żeśmy nie obchodzili. Nie obchodziliśmy innych świąt. Ja w ogóle o nich nie miałam pojęcia. Po prostu. Dzisiaj już wiem, co to jest Chanuka, tak mniej więcej, i Pesach, i znam te słowa, potrafię je wymówić. I parę innych świąt żydowskich być może. Rosh Hashana i Jom Kippur. Ja wiem, co to jest. Jak czytam wspomnienia mojej mamy, kiedy ona pisze o swoim domu, to pisze o tym, że jej rodzice chodzili do synagogi na Jom Kippur, a nie przestrzegali innych świąt. W każdym razie nie w synagodze. Natomiast ojciec miał dziadków gdzieś on wyrósł w Łodzi, poza Łodzią i wiem, że kiedyś opowiadał, że jechali na jakieś święta, nie wiem jakie, ale zimą pewno chanukowe. I na pewno i ci dziadkowie, i jego rodzice znali idysz, z tego co rozumiem, także on powinien też znać. Natomiast w domu mojej matki mówiła się po polsku z dziećmi. Rodzice być może rozmawiali po żydowsku, ale z moją mamą i z jej rodzeństwem miała siostrę i brata. Rozmawiali po jidysz. A potem matka została komunistką już w gimnazjum, czy liceum, nie wiem jak to się nazywa, w tej high school. I to było dla niej ważne, jak gdyby. A kiedy wybuchła wojna, w 1939 roku moja mama miała 29 lat, a ojciec 30, czyli oni w zasadzie byli dorosłymi ludźmi. Matka miała męża, o którym mi też nigdy nie opowiadała, w ogóle nie opowiadała. Ojciec zresztą też niedużo. Ale wróćmy do matki. Miała męża i ja pamiętam, że kiedyś mój brat i ja żeśmy znaleźli zdjęcie tego człowieka w domu i zapytali, a kto to jest? A ona tak spojrzała i powiedziała, to był mój brat. Ale powiedziała to po takim ułamku sekundy, że ja wiedziałam, że to nie jest prawda. Ale kto to był? To nie wiedziałam. I też nie miałam nie miałam żadnych podejrzeń, stwierdziłam, nie chcę, to nie chcę. Znaczy nie upierałam się przy tym, że nie brzmi to jak prawdziwa odpowiedź. Faktycznie. To pamiętam. Znaczy kłamstwa się pamięta jak gdyby, nie? A kiedy się pani dowiedziała o tym, że to był mąż? Jak mój ojciec umarł w 1985 roku w Szwecji, to mama była okropnie zrozpaczona. Znaczy ona powiedziała, ja straciłam całą rodzinę, straciłam wszystkich przyjaciół, straciłam w ogóle wszystkich. I tak było, została zupełnie sama. Ale nigdy nie rozpaczała tak po śmierci nikogo, jak męża swojego, czyli mojego ojca. Nie dlatego, że go bardziej kochała pewno niż wszystkich innych, ale sytuacja wojenna w ogóle była inna, bo, że tak powiem, wszyscy kogoś tracili. I wtedy, znaczy po pierwsze była właśnie zrozpaczona, a po drugie się poczuła okropnie samotnie oczywiście. Ja miałam małe dzieci, a mój brat mieszkał w Ameryce. Także miałam taki pomysł, powiedziałam, wiesz co, teraz to jest czas na to, żebyś usiadła i napisała wspomnienia. I wtedy się o tym dowiedziałam. Czyli to było bardzo późno. W ogóle, i właściwie w ogóle się wtedy dowiedziałam o niej, jak gdyby cokolwiek. Te wspomnienia są napisane z takim dystansem i też, znaczy ona nie była pisarka oczywiście, była inżynier chemik.
także napisała to w takim języku trochę, który znała, że tak powiem, z gazet. Takim z dystansem, trochę taka mowa trawa, powiedziałabym, jak się mówi, ci straszliwi niemieccy oprawcy. Na przykład taki miała zwrot. No nie potrafiła wyrazić swoich emocji na ten temat, ale próbowała. I też żałuję, że wtedy jak to napisała i ja to przeczytałam, że jej nie zadałam dodatkowych pytań jak gdyby, bo to jest, że tak powiem, spisane tak na surowo dość, to jakieś 100 stron i tam zamieściła parę zdjęć i tak dalej, między innymi właśnie zdjęcie tego jej pierwszego męża, który się nazywał Herz Dawidowicz i które to zdjęcie ona wyciągnęła z archiwów sowieckiego KC, znaczy pojechała do Moskwy i po prostu je tam dostała. Spotkała jakieś, nie wiem, przedstawiła się. W każdym razie dostała je stamtąd. On był dość, rozumiem z tego, musiał być znanym komunistą, a został rozstrzelany w Białymstoku w 1941 roku, jak Niemcy wkroczyli do Związku Radzieckiego, jak to się ładnie nazywało wtedy. Znaczy na te tereny, które po 1939 roku stały się sowieckie. Także się wtedy dowiedziałam. Ojciec też był dorosły, ale o nim wiem mniej. Ja wiem, że wyrósł w Łodzi, wiem, że wyrósł w biednej łódzkiej rodzinie, do tego stopnia, że on nie chodził do szkoły, znaczy nie skończył wszystkich lat z szkoły, tylko tam coś przeskakiwał, uczył się w domu, żeby nie płacić pewno, ale zrobił maturę i potem zaczął studiować na Politechnice w Warszawie. Ale wiem, że zapytałam kogoś, jak już mama miała męża, to sobie pomyślałam, może on też miał żonę, nie wiem, w każdym razie jakąś narzeczoną. I zapytałam taką wspólną ich znajomą, znaczy moją i ich znajomą, starszą panią, która też mi powiedziała więcej tak jak moja matka z tym swoim mężem. Tak coś powiedziała, wiesz, nie pamiętam. No to nie chciała mi powiedzieć. Sobie pomyślałam, ona to nie mogła być, bo ona miała męża jeszcze sprzed wojny, ale może to jest ktoś, kogo ja znam, albo ktoś to umarł, nie wiem. Albo rzeczywiście nie pamiętała, ale to nie, brzmiało tak trochę, jakby może wiedziała. Także nie wiem. Wiem, że studiował na Politechnice, że był lewicowy, nie był wielkim działaczem komunistycznym, czy tam bundu, nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, w którą stronę to szło, czy to było socjalistyczne, komunistyczne, jaka. Ale nie był żadnym wysokim członkiem, działaczem tych partii, ale studenckim działaczem był i długo studiował. Wiem, że jakiś kolega się z niego śmiał, że grał w brydża głównie, także tak studia mu szły powoli, no a potem przyszedł ten 1939 rok, to już nie musiał. On z kolei uciekł w głąb, na wschód ze swoją siostrą i jej mężem i w ten sposób przeżył wojnę. I potem wrócił i spotkał moją mamę po wojnie, w 1936-1937 roku, coś takiego. Także dla mamy to na pewno było drugie małżeństwo i w ogóle dzieci i tak dalej. I oni byli kompletnie zamurowani, jeśli chodzi o II wojnę. Mój ojciec opowiadał anegdoty. Znaczy w ogóle miał taki żydowski, powiedziałabym, styl mówienia dowcipami, anegdotami, przysłowiami i tak dalej. Różne takie, co ja jeszcze pamiętam. Jak tam, ponieważ on był inżynier i tam mieszkał gdzieś w Kazachstanie, więc naprawiał ludziom traktory na przykład, różne takie rzeczy robił. On to lubił w ogóle, że tak powiem, siedzieć i grzebać w różnych maszynkach, zegarkach. I opowiadał o tym właśnie, jak kiedyś tam był głód też. A z drugiej strony była niesłychanie żyzna ziemia, bo to była pierwszy raz, bardzo dużo z tej ziemi była pierwszy raz uprawiana. Także tam były rzodkiewki takie, a arbuzy właśnie wielkie. I jak naprawił ten traktor, to dostał takiego arbuza, którego turlał do domu 2 kilometry. No i ten arbuz potem tam podjechał, bo oni we trójkę mieszkali razem z siostrą i z jej mężem i go tam zjadali po trochu, leżał pod łóżkiem. To pamiętam, że opowiadał. No takie historyjki, ale tak naprawdę jakby powiedzieć, takie na poważnie opowieści o swojej rodzinie przed wojną, jak to było i tak dalej, on właściwie nigdy mnie nie zaprezentował. Ja zresztą go tak do końca nie pytałam. Faktem jest, że go raz zapytałam znaczy wymyśliłam, że zrobię takie drzewo rodowe. I żeśmy siedzieli z ołówkiem i robili. Jego babka miała, zdaje się, 12 rodzeństwa, czy 13, także on miał zupełnie nieskończoną ilość kuzynów w tej Łodzi.
No i żeśmy tam ich jakoś rozbierali na tym drzewku. Ja nie wiem, czy ja jeszcze mam. Ale kiedy Państwo to robili? No to robiliśmy pewno no, zanim umarł, na początku 80. lat. Ale wtedy może ja zaczęłam się dopytywać tak trochę. On ma część z tych kuzynów w ogóle istniała potem po wojnie, znaczy z 70 powiedzmy sobie to przeżyło może 4. Wyjechali do Paryża potem, mieszkali w Paryżu, ktoś wyjechał do Izraela i ja nie mam specjalnie kontaktu z nimi. Jedną tak, znaczy dla mnie to już jest, już nie wiem jak to się nazywa, to kuzyn to jest takie szerokie określenie, ale to jakieś dziecko jego kuzynki mam. Jedna córka, mam z nią trochę kontakt, bo ona mieszka w Ameryce, bardzo blisko mojego brata. Bardzo miła. Tereska się nazywa Terry i w ogóle wyjechała w 1948 roku, a urodziła się w 7, także po polsku średnio. Także wiem, że on miał taką rozległą rodzinę i że części tej dalszej rodziny jeszcze gdzieś istnieją na świecie. I sobie też mówię, że jak przejdę na emeryturę, co właściwie powinnam była już zrobić, ale jeszcze nie zrobiłam, to siądę do tej gałęzi. Natomiast moja mama przeżyła wojnę, znaczy uciekła tam do Białegostoku z tym mężem, którego zabili. Potem się ukrywała tam, a potem w zasadzie powiedziała coś takiego, o co dzisiaj jest wielka walka, więc nie należy tego mówić, ale że się okropnie bała tego, że Polacy ją na nią doniosą i ukrywała się jako pomoc domowa i to jedno i drugie. Ona miała dość taki niesemicki wygląd. Znaczy wyglądała mniej więcej jak moja córka i syn teraz, czyli miała jasne dość włosy, nie rude i szare oczy takie, ale nie miała tak bardzo semickiego wyglądu, tak bym powiedziała. Nie wiem, może ludzie odróżniają tak czy inaczej, bo to jest zachowanie też. W każdym razie w pewnym momencie tak się waży. I też myślała o tym, co właściwie się dzieje z jej warszawską rodziną i wróciła do getta w Warszawie. Po prostu pojechała tam. Co nie było dobrym pomysłem, okazało się potem. Ta matka jej umarła śmiercią naturalną w getcie na cukrzycę, a resztę wywieźli i zabili. I znaczy znowu z tych wspomnień ja wiem, co się z nimi wydarzyło, nie wiem. I tego wcześniej w ogóle nie znałam. A potem z getta ją wzięli do Ravensbrück i wylądowała w Oświęcimiu. Potem z Oświęcimia tym marszem śmierci poszła do Drezna i stamtąd pojechała do Moskwy, znalazła to zdjęcie Hercka, wiedziała już, że on nie żyje i wróciła do Warszawy w 1947 roku. Nigdy nie opowiadała o tym domu. Ja jej też chyba nie pytałam. O Żydach wiem, pamiętam, oczywiście już teraz wiem, co to znaczy, co to jest za słowo. Oni mówili, jak o kimś plotkowali, to mówili ex nostris, czyli takie łacińskie wydarzenie z naszych. To jak gdyby słyszałam tak. Między innymi. Używali, tak? Tego Tak, wyrażenia? używali, że tam ktoś jest ex nostris, oni mówili. Nie używali słowa Żyd. Jak oni się czuli, pani rodzice, w Polsce wojennej, i jeśli chodzi o zawodowe życie? Znaczy oni w ogóle uważam, że byli dość spełnieni, że tak powiem, i zawodowo, i rodzinnie. Mój ojciec był wprawdzie wykształconym inżynierem, ale pracował w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, to się wtedy nazywało, i był dyrektorem działu zagranicznego handlu, a matka pracowała pod koniec w każdym razie w Instytucie Techniki Budowlanej i tam naprawdę miała bardzo fajne stosunki, zrobiła 2 patenty, w ogóle mam je do dzisiaj, na przykład taki papierek lakmusowy, który można mierzyć, czy podłoga betonowa już wyschła do dalszej budowy. Ja wiem przynajmniej, że w Szwecji było parę takich skandali budowy, że nie poczekali zanim beton wysechł i zbudowali dalej, a potem były domy, na które ludzie byli alergiczni, bo tam gdzieś się rodziła pleśń. Dokładnie. No miała patent na to, mam to w domu, takie papierki jakieś w pudełeczku.
Także myślę, że ona lubiła tą pracę i miała tam miłe stosunki i miała 2 koleżanki, które polskie faktycznie, bo oni mieli w zasadzie tylko żydowskie przyjaźnie. Ale miała koleżanki, z którymi potem korespondowała już ze Szwecji też, także tam, jeśli chodzi o życie zawodowe, to było dość okej, nie narzekała. O czymś jeszcze myślałam a propos tego. Natomiast na pewno jest tak, znaczy ja w ogóle nie miałam takiego podziału w głowie, że ci są Żydzi, a ci są nie Żydzi. Natomiast jak czytałem książkę pewnego szwedzkiego Żyda w Sztokholmie, który opowiadał, że on miał 15 lat, jak pierwszy raz był zaproszony do domu kolegi z klasy, który był Szwedem, to pomyślałam, że ja w ogóle nie wiem, czy ja... Znaczy oczywiście byłam to na pewno nie było przed 15 rokiem życia, że byłam w domu jakimś, który bardziej odbiegał od mojego standardowego, że tak powiem, domu. Czyli w takim laickim domu, nie mniej żydowskim. A w polskich domach nie bywałam. Koleżanki jakoś nie miałam takich koleżanek do końca. Miałam jedną, która też była specjalna. Znaczy ja to wtedy w ogóle o tym nie myślałam. Teraz to widzę oczywiście. Była taka koleżanka w podstawowej szkole, Ania, z którą potem jakoś się czasem spotykałam, jak chodziłam do liceum, która miała tylko ojca. I to było już bardzo nietypowe w ogóle w okolicy. Nikogo innego takiego nie znałam. I u niej byłam tam kiedyś raz. Że miała tylko ojca? Ona miała tylko ojca, tak. Nie wiem, co było z jej matką, jakoś nie wiem. Ale ona była, znaczy tak to tłumaczę też, że ona się trochę ze mną zakumplowała. I ja byłam u niej w domu, Polka, Ania. Natomiast była też trochę taka inna. Natomiast myślę, że takie poczucie bycia innym miałam bardzo wyraźnie w szkole, to się nazywa liceum? Tak. Liceum. Znaczy wtedy było chyba 10, wtedy nie było, wtedy chyba było 10 Po klas. 7 klasie się chodziło na 4 lata. Aha, okej. 8, 9, 10, 11. No tak. Tu na elektoralnej chodziłam. Jak to widzę dzisiaj, była upiorna antysemicka szkoła po prostu, jakby ją krótko streścić. Wtedy oczywiście tego tak nie odczuwałam, natomiast odczuwałam, że tam nie było specjalnie fajnie. Tak, bo ja w podstawowej szkole uważam, że czułam się bardzo dobrze i byłam taka przewodnicząca klasy na zmianę z moją główną konkurentką Małgosią Baczko, która już nie żyje, i przyjaciółką. Ale tak jak widzę to dzisiaj, to było tak, że tak powiem, też taka przyjaźń w konkurencji trochę, kto ma więc same piątki tam. I bycia przewodniczącą klasy i robiliśmy gazetki razem szkolne, takie rzeczy. I ja się tam świetnie czułam w tej klasie i w tej szkole. Natomiast w tym liceum było tak, że miałam przyjaciółkę, Anię, i jak Ani nie było, to ja nie miałam z kim być na przerwie. Tak naprawdę. I nie siedziałam za nią w ławce, ale tylko dlatego, że nauczyciele nas rozsadzali. I siedziałam z inną koleżanką, która była bardzo miła też, ale to było tylko takie szkolna znajomość. Natomiast za nią było tak, żeśmy chodziły do siebie nawzajem do domu i razem żeśmy się uczyły, potem do dziś się przyjaźnimy. Także poza tym wiem o tej szkole. Mój brat, który jest o rok młodszy, chodził w 1968 roku do tej szkoły i wtedy naprawdę nauczyciele szczuli uczniów innych i innych nauczycieli przeciwko niemu. Po prostu i zwyczajnie. Oskarżali go o jakieś rzeczy, że jeździ na kolonie żydowskiej, śpiewa antypolskie piosenki, co w ogóle nie jeździł na kolonie żydowskiej, nie umie śpiewać, nie zna takich piosenek. Ale go oskarżali o to i widziałam w tych wspomnieniach mamy, bo też odrobiłam swoją lekcję, więc pomyślałam szybko, zobaczę, co tam jest napisane, że na przykład on miał dostać medal z Pałacu Kultury, tej młodzieżowej części, i szkoła napisała, że ma nie dostać medalu, bo na niego nie zasługuje. Także szkoła była parszywa. Nie da się ukryć. Też tam wyczytałam w tych wspomnieniach coś, czego mi moja mama nie powiedziała, ale powiedziała, że została wezwana do wicedyrektorki chyba w szkole. Ona i 2 mamy inne z klasy moich koleżanek, Ani Bauman i Małgosi Baczko, co jeszcze wtedy nie było żadne nazwisko takie marcowe. I zostało im przykazane, żeby ich córki nie podnosiły ręki na lekcjach i pokazywały, że wiedzą lepiej. Ale mi mama tego nie powiedziała. Nigdy.
Także ja o tym nie słyszałam, jak chodziłam do szkoły. No, także jestem w stanie sobie wyobrazić, że oni się spotkali z antysemityzmem przeciwko swoim dzieciom też jakoś tam, ale specjalnie nam tego nie meldowali. Także. Pani jeździła na kolonie TSK Żetu? Nie, ja nie jeździłam na kolonie TSK Żetu, natomiast miałam przyjaciółkę inną, która umarła na raka niestety już prawie 40 lat temu, w 1981 roku, która była 2 lata w dzieciństwie w domu żydowskim w Paryżu. I miała taką świadomość żydowską, której ja kompletnie nie miałam. I ta rodzina była taka w każdym razie bardziej świadoma. Poza tym w tym domu dziecka oni obchodzili święta żydowskie. Ona zna jakieś tam piosenki i ona w liceum zaciągnęła mnie do klubu Babel. Także ja tam chodziłam w ogóle w 10-11 klasie razem z nią. I raz żeśmy nawet pojechały na wakacje chyba w 67 roku do Jastrzębiej Góry. Ona i ja. I mieszkałyśmy niedaleko tej kolonii, gdzie miałyśmy jakichś tam znajomych. Ale na same te kolonie czy obozy TSK Żetu żeśmy nie jeździły. Ale chodziłam do klubu Babla. Jak zapytam jakieś koleżanki, które mają lepszą pamięć niż ja, to mówią nawet, że śpiewałam w kabarecie Nathana Tenenbauma. Co... No ja myślę, że ta Joasia mnie w to wciągnęła w ogóle tak. Bo ja też śpiewać specjalnie nie umiem, więc nie wiem, co ja tam robiłam. Ale to pamiętam. Znaczy Nathana pamiętam, bo go potem też spotkałam w Szwecji. Mama też opowiadała o tym, oczywiście jeździłam na kolonie, nie żydowskie, ale na inne kolonie. To nie było takie przyjemne, dlatego że oczywiście wszystkie inne dzieci się modliły wieczorem, więc albo udawałam, albo nie wiem, co robiłam, ale w każdym razie nie czułam się specjalnie, że wiem, co mam robić w tym momencie. Także tam się na pewno czułam inna, ale na pewno sobie nie powiedziałam, ja jestem Żydówka, ja mam swoje. Bo, że tak powiem, była kompletna pustka na ten temat. I to było, w ogóle jest dość ciekawe, że ja naprawdę nie miałam żadnej refleksji na ten temat, ale to też pochodzi z tego, że ja nie miałam żadnej rodziny. Nikt mi oprócz rodziców nie mógł pokazać w ogóle tego tematu. Nawet w tym klubie Babel, gdzie się śpiewało, nie wiem, Havana Gilla, i tak tańczyło i się w kółko chore i tak dalej. I to był żydowski w końcu klub studencki, nie? Jakoś nie miałam takiego poczucia, że to jest moje miejsce, że ja do tego przynależę. To było zabawne, w ogóle młodzieżowo, byli chłopcy i nawet tu jest film chyba w muzeum, jak ja tam tańczę, tego zupełnie nie pamiętam, ale także byłam w tym środowisku. Jest. Tak. Jak mi ktoś pokazał to zobaczyłam, że pamiętam sukienkę. Pamiętam sukienkę, bo to była moja maturalna sukienka. Potem. Także były takie 2 lata w moim życiu, gdzie ja rzeczywiście tam chodziłam na Nowogrodzką z domu. To w ogóle niedaleko. I miałam, znaczy głównie to z Joasią Mebel, że tak powiem, miałam przyjaciółkę tam. Ale poznałam bardzo dużo osób wtedy, którzy należały do TSK Żetu. Nie wiem, tak naprawdę nawet nie wiem, co moi rodzice o tym myśleli. Ale nie, to jest tak naprawdę, to jest temat do dzisiaj taki nie do końca rozwiązany. Ja uważam, że to nie jest specjalnie duży problem. Problemem jest to, że jak się chce stworzyć rytuały rodzinne, co jest bardzo przyjemne, święta, żeby zebrać dzieci i wnuki, to wtedy bardzo chętnie bym chciała to umieć robić i śpiewać piosenki tam, nie wiem, na Hanukę czy na Pesach, teraz co ma być. Czego w ogóle po prostu, znaczy można się nauczyć z internetu i to nawet próbowaliśmy robić, ale to jest takie bardzo nienaturalne. A bardzo bym chciała im przekazać coś, tylko nie bardzo wiadomo co. Znaczy ja mówię w Szwecji, że w Polsce ja nie miałam problemu z bycia Żydem, dlatego że Sartre ogólnie, że antysemici o to zadbali. Natomiast w Szwecji jest to problem, bo to trzeba, że tak powiem, mieć pozytywną definicję i taką identyfikację, której ja po prostu nie do końca mam. Ale jak mnie pytają teraz, to mówię coś
że jestem Żydówka na przykład. Też powiedziałam teraz dzieciom, że będę nosić gwiazdę Dawida nie ze względu na mnie, ale na wnuczki. Także może jakoś pokoleniowo to się przekaże. Ja mam przyjaciół, którzy się stali dużo bardziej rytualnymi Żydami, że tak powiem, że obchodzą szabes, czy obchodzą święta żydowskie. Jak ja przyjechałam do Szwecji, to w ogóle nie miałam takiej myśli, w ogóle. I razem z moim teraz mężem i z dziećmi, żeśmy właściwie stworzyli takie rytuały obchodzenia zwykłych świąt, znaczy Wigilii i Wielkanocy, na swój sposób oczywiście, bo się nie modlimy, ani tam nie ma święcenia i takich rzeczy, ale mamy jakieś zabawy. Takie, żeśmy przejęli jakieś co zabawniejsze momenty, rozdawanie prezentów, na przykład na Wigilię. Mikołaj. A Mikołaj nie jest religijnym postacią na szczęście, ale też malowanie jajek na Wielkanoc. No, zaczynamy, ale mamy zabawę. Także jak już to robimy, to robimy. Bo Państwo mieszkali w tym samym domu, co Państwo raz? Teraz mieszkamy w tym samym domu. Teraz od 5 lat. Aha, 5 Nie. lat. Wcześniej żeśmy mieszkali w innym. Bo chciałem zapytać, czy to dotyczyło też innych rodzin emigrantów polskich, żydowskich, marcowych, jeśli chodzi o te obchody świąt. No bo oni też, oni nie byli w większości przeważający. W Szwecji? Religijni w sposób tradycyjny. Ja mówię, że zostać Żydem było na przykład łatwiej, dużo łatwiej moim przyjaciołom, którzy wyjechali do Ameryki. Dlatego, że tam jest do tego stopnia się trzeba określić jako przynależność narodowa, że nawet twoje wakacje są zależne od tego, czy jesteś Chińczyk, czy jesteś Wietnamczyk, czy jesteś Żyd, czy kto inny, bo możesz dostać wtedy jakieś tam dni wolne z pracy, nie? I wtedy oni sobie załatwili Chanukę i Pesach, a nie, znaczy byli zmuszeni do wyboru. Ja nic nie wybierałam, to po prostu leciało według kalendarza. Jakie dzieci mają wolne, teraz jest Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, no to obchodzimy Wigilię. Poza tym, jeżeli cokolwiek znałam, to ewentualnie właśnie Mikołaja i choinkę, więc to jak gdyby było dość naturalne. Gdyby mnie zmuszono do tego, żebym myślała na ten temat, a nie tylko, że tak powiem, robiła tak jak wszyscy inni dookoła, to bym może wymyśliła tą Chanukę, ale nie jestem pewna. Myśmy mieszkali przedtem w domu tak zwanej pary mieszanej, z parą mieszaną. My dzieliliśmy z przyjaciółmi, gdzie ona była Polką i znała polskie faktycznie zwyczaje i kulturę bardziej. Także Wielkanoc, Mazurki ona piekła i takie rzeczy. Przepraszam. Ale tak naprawdę te zwyczaje malowania jaj, mam taką śmieszną pochylnię i się farbuje jajka, i potem one się turlają z tej pochylni i się wybiera, trafiają różne cukierki. No, taka zabawa dziecięca, co właściwie dorośli już teraz też lubią. To jest rytuał. To jest, że tak powiem, jedno takie popołudnie spędzamy z dziećmi, już teraz z wnukami i z przyjaciółmi. I wszyscy to robią, nie zastanawiając się, to w ogóle nie ma nic wspólnego z żadną religią. Natomiast próbowałam im zorganizować Pesach, nam. I opowiadam to, że to wyszło nie najlepiej. Chociaż w tym roku znowu się zbieram, żeby to zrobić już w lepszy, znaczy bardziej taki, jakby powiedzieć, zorganizowany sposób. Ale dlaczego wyszło nie najlepiej? Nie, no bo w ogóle, zresztą powiedziałam tym dzieciom, po pierwsze to nie mieli czasu wtedy, kiedy mieliśmy to zrobić, tylko to było 3 dni po albo przed. No to okej. Po drugie, jak usiedli do stołu, to już wszyscy byli tacy głodni, że w ogóle nie było mowy, żeby otworzyć komputer i zacząć studiować, jaką piosenkę kiedy i jakie wino gdzie. Także, ale tam żeśmy szybko zamoczyli coś w czymś i tak dalej i oni to wszystko zjedli. Tej muzyki nie udało nam się odegrać, bo właśnie był normalny obiad. Natomiast potem sobie pomyślałam, że jednak coś musimy tam stryknąć w tym komputerze. I im powiedziałam, że jest taka grupa, która śpiewa piosenki bundu na przykład po jidysz, po rosyjsku i po angielsku, międzynarodówki i takie rzeczy. Mówię, wiecie co, moi rodzice tak bardzo nie obchodzili żydowskich świąt, także tradycja w rodzinie idzie bardziej do tyłu w tej sytuacji,
ale byli komuniści i Międzynarodówka na przykład. Dla nich to była ulubiona piosenka. Zresztą ja mam urodziny 1 maja i dla mnie też. Niestety, powiedziałabym, bo tak naprawdę się trochę tego wstydzę, nie? No to im odegrałam tą Międzynarodówkę po jidysz, po rosyjsku, po angielsku. Tam. Bardzo śmieszna grupa to jest. Bardzo... No i patrzę w ten komputer, a tam oni jeszcze mają śpiewać Warszawianka. To już jest bardzo piękna piosenka. Znaczy ładna melodia. Bo oni tak nie rozumieją po jidysz. Także... No to mówię, to będzie teraz Warszawianka. No i odegrałam tą Warszawiankę, a potem było coś, jakaś trzecia piosenka. Mówię, słuchajcie, tylko trzecia, a potem już jest po święcie. Potem robimy, że tak zajęcia własne. No i odegrałam tą trzecią i chłopak mojej córki mówi, wiesz co, ty jesteś pewna, że to jest po jidysz? Ja mówię, tak, tutaj napisane. Tego. On mówi, mnie się wydaje, że to jest po fińsku. No i jak spojrzałam, to było po fińsku, stwierdziłam, antysemici w ogóle podłożyli mi nogę, święta Pesach. Także takie mieliśmy święto. Ale w tym roku już zrobię porządnie, odrobię lekcję w przeddzień i spróbujemy przejść przez to jeszcze raz, przez tę pustynię, tak? Bo bywają Państwo w synagodze. Wie Pan, że tak naprawdę to nie. Znaczy ja nie należę w ogóle do gminy żydowskiej, więc nie jest tak łatwo. Jak są święta, takie duże w Sztokholmie, to kosztuje dość drogo, żeby tam wejść, jak się nie jest członkiem gminy. Ja ich rozumiem, bo w ogóle tych członków chyba jest 7-8 tysięcy, także to jest bardzo mała grupa w Sztokholmie. Natomiast byłam w synagodze dość niedawno temu z moją córką i mężem. Chyba oni tylko zdążyli dojść, ale to było na dzień Holokaustu i miała tam przemawiać taka bardzo nasza bliska znajoma dziennikarka no, na temat pamięci o Holokauście i też tak jak ona to miała zrobić, opowiadała przedtem na temat w ogóle sytuacji dzisiaj na świecie, na przykład ludzi, którzy uciekają, wojny i tak dalej. I ja jej powiedziałam, wiesz, że moja mama była w Oświęcimiu, jej powiedziałam, ona jest Szwedka młoda, 40 lat. Więc jej dałam fragmenty, bo ja mam po angielsku mojej mamy wspomnienia też. Dałam jej fragmenty tego i ona miała o tym coś powiedzieć. To żeśmy popędzili do synagogi posłuchać. Nie było tak dużo ludzi, ale to nie był żaden problem tam wtedy wyjść. Ale normalnie na święta nie bywamy tam. Ale też zaczynam rozważać, że może tak. Z trochę innego powodu, dlatego że ja mam wnuczkę, mam w ogóle 4 wnucząt. I ta najstarsza wnuczka się nazywa Judith, ona mówi, że ona jest żydowska księżniczka, co to nie brzmi tak dobrze, ale w każdym razie mówi, ale ma problem trochę z tym. Teraz jak jej mama miała jechać do Sztokholmu, to była zupełnie zrozpaczona. Do Warszawy teraz, bo ona tu jest. Bała się, myślę. Ale w związku z tym, że się bała, to wpadła w histerię, zaczęła wrzeszczeć. Nina, moja córka, dostała tinnitus. Powiedziała, naprawdę, były straszne krzyki, nie bardzo wiadomo, o co jej chodziło. Krzyczała, że a dlaczego babcia właściwie wyjechała z Polski, tam nawet nie było wojny, mówi. No w ogóle była taka nerwowa sytuacja, więc sobie pomyślałam, że ja muszę gdzieś, może a propos muzeum, że o wnukach jak pomyślecie, to my je tu ze sobą przywieziemy. Znaczy, że trzeba jej pokazać trochę i Polski, żeby jak gdyby jej się ułożyło trochę bardziej w głowie niż my mamy tą kaszę na ten temat. A Pani zdaniem, jeśli chodzi o Pani dzieci i wnuki, jakie znaczenie może mieć ułożenie sobie tej historii, no Pani de facto, Pani rodziców, to znaczy... No i ich w związku z tym. Tak. Ja w ogóle uważam, że to jest w tej chwili na świecie w ogóle taki trend, że, znaczy mit właściwie państw narodowych, jednolitego narodu. I jak się jest Polakiem, to się nie jest Żydem, a jak się jest Szwedem, to się nie jest Polakiem. To tak naprawdę ja uważam, że trzeba po prostu sobie wymyśleć taką formułę, że można być i jedno, i drugie, i trzecie, i to w ogóle, znaczy nie jest tak, że człowiek jest jak kawałek kamienia, nie? Że to nie jest rzecz, tylko to jest jakoś tak bardziej czasownik. To się rozgrywa, że tak powiem, w otoczeniu.
I być może dzieci trzeba też do tej myśli przyzwyczaić. Natomiast to, co się widzi dzisiaj w Polsce i też część takiej prawicy szwedzkiej i w ogóle wszędzie, wszędzie właściwie, to jest coś takiego, że jest prawdziwy Szwed i mniej prawdziwy Szwed. Jest prawdziwy taki, siaki, owaki. To ja nie uważam, że to jest dla mnie problem w ogóle żaden. Znaczy, natomiast jak jest dla tych dzieci problem, to trzeba z nimi to przetrawić. No, też jeżeli ona ma taki strach przed tym, co się tu może wydarzyć, jej mamie na przykład. No ja to rozumiem, nie? Że ta historia, wojna, Holokaust, ja nie wiem, co ona o tym w ogóle wie tak naprawdę. Ona też nie bardzo wie, co wie, ale coś tam gdzieś pewno usłyszała. No. Poza tym ona poszła, ja rozumiem, że Nina z nią poszła na demonstrację właśnie Dnia Pamięci Holokaustu i tam była i policja, i antydemonstranci, jacyś faszyści na czarno, więc się jeszcze bardziej przestraszyła, biedne dziecko, mimo że to miała być taka spokojna. No jest dość spokojnie w Sztokholmie, nie, to nie jest taki wielki problem, no ale te ruchy istnieją, no, coraz bardziej w Europie, głównie jako reakcja przeciwko uciekinierom z wojny z Syrii i tak dalej, ale to właściwie wszystko jedno, skąd to wynikło. Czy wynika. Także myślę, że tak jak panu mówię, że jeżeli bym była postawiona przed pytaniem, jak przyjechałam do Szwecji, jakie mam na przykład święta wybrać, żeby mieć wakacje i wolne i urządzać, to być może miałabym jakąś myśl na ten temat, a tak to robiłam, co umiałam, a nie to, czego nie umiałam. Także w tym sensie moi rodzice pozbawili mnie i tej tradycji, wtedy przynajmniej. No teraz sobie to jak gdyby składam do kupy ten puzzle, puzzle. Tak. Bo po przyjeździe do Szwecji miała Pani kontakt zaraz po przyjeździe z Żydami szwedzkimi, czy w jakikolwiek sposób? Ja przyjechałam do Szwecji w 1971 roku. Jeszcze było weselej, to nas w ogóle nie wypuszczali z Polski przez 2 lata. Także już w Szwecji ci, co przyjechali, co mieli kontakt z gminą żydowską i różne takie tam były organizowane, z tego co potem się dowiedziałam, młodzieżowe kluby i tak dalej. Ja z tym w ogóle nie miałam kontaktu, bo ja przyjechałam 2 lata potem. Także przyjechałam, nauczyłam się szwedzkiego, poszłam na studia. Spotykałam oczywiście przyjaciół emigrantów z Polski. Do dzisiaj niektórych spotykam, rzecz jasna. Ale to nie było tak, że miałam taką identyfikację żydowską. Natomiast pierwszy raz chyba byłam w synagodze w 1985 roku, jak mój ojciec umarł i został pochowany na cmentarzu żydowskim, bo rodzice byli członkami gminy. Też jak w Szwecji, jak przyjechali, chyba dostali też jakąś pożyczkę, czy pomoc w pożyczce na mieszkanie przez gminę, także oni mieli kontakt. Mieli odczytać imię mojego ojca w tej synagodze. Tak żeśmy tam poszli na taką sobotnią modlitwę. No i pogrzeb był na cmentarzu żydowskim, że tak powiem, rytuałem żydowskim. Ale potem, zanim był ten pogrzeb, jak z mamą poszłam do gminy i oni pytali, czy ona chce mieć podwójny grób, to moja mama, która miała wtedy 75 lat, powiedziała, a wiem, gdzie ja umrę, powiedziała. Także nie chciała mieć podwójnego grobu. Ja tak spojrzałam, gdzie ona się teraz wybiera, no ale potem żałowała tego bardzo, że nie ma podwójnego grobu i ja jej obiecałam, że jej to załatwię i załatwiłam. Tam jakieś trzeba podania, no, nie wolno wykopywać, przekopywać oczywiście, ale coś tam, no w każdym razie zostało to załatwione. Także leżał obok siebie na cmentarzu żydowskim w Sztokholmie. Czyli... Tak się ta polska ich historia skończyła. Czyli Państwo w tej chwili w zasadzie wynajdują taką swoją tradycję. To nie jest... Dlaczego też pytam o te związki, tak? No to jest oczywiste z gminą żydowską, sztokholmską, no bo teoretycznie tam jest pewien model tradycji, jak rozumiem, praktykowany, żydowskiej. Nie chcę powiedzieć, że gotowy do przejęcia, ale to nie jest to, co
On Co też, państwo- ja rozumiem, że się zmienia. Nie, tam w ogóle, tam nie ma nic dla mnie znajomego. Po prostu. No niestety tak jest, że mnie rodzice jak gdyby ogołocili z tego, z żydowskich tradycji i dali mi inne rzeczy, no, jakiś tam pewno sposób spojrzenia na świat, czy no, moją historię rodzinną oczywiście i tak dalej. Natomiast nic wspólnego z tradycjami religijnymi, związanymi z religią, czy coś takiego. Oni byli komuniści, szczególnie moja mama, ale myślę, że ja już za czasów Stalina jeszcze, czy po 1937 roku, to już zaczęła chyba mieć problemy z tym. Ale była członkiem partii, no obydwoje byli członkami partii właściwie do 1968 roku, dopóki ich nie wyrzucili. Natomiast nie byli wierzącymi komunistami, nie sądzę. Ale no, obchodziliśmy 1 maja, bo ja miałam urodziny. Także to nie był 1 maja. Natomiast ponieważ mieszkaliśmy w centrum Warszawy i rozlegały się właśnie te tony marszów, międzynarodówki i tak dalej, ja mam okropny sentyment do tego na przykład. Co jest po prostu, no powiedziałabym, nawet prawie że nie na miejscu. Nie jest... Znaczy system był po prostu fatalny i z katastrofalnymi skutkami dla wielu ludzi. I tego nie można w żaden sposób bronić w tej chwili. I myślę, że moi rodzice też nie byli komunistami, nie pracowali dla idei, nie pracowali w aparacie też, na szczęście. Moja mama, która w ogóle była właśnie, miała tego męża aktywnego bardzo i sama była aktywna, siedziała w więzieniu i przed wojną i tak dalej, mówiła, że właściwie była dość zadowolona, że przyjechała z powrotem do Warszawy tak późno, czyli w 1947 roku i w związku z tym nie wylądowała ani w aparacie bezpieczeństwa, ani w żadnych takich, po prostu mogła sobie spokojnie studiować swoją chemię. Także miała szczęście. Tam mogła spokojnie, tam nie wiem, znała Bermana czy kogoś innego, mogła wylądować w dużo gorszej sytuacji potem. Znaczy. Ale 68 rok był dla nich rozczarowaniem Polską? No, 67 już podejrzewam. Znaczy oni po prostu, no, rozczarowanie to jest mało powiedziane, oni byli okropnie przerażeni tym, co się dzieje. I tacy, ale ja podejrzewam, szczególnie moja mama, była jakoś tam na to przygotowana. Znaczy ona miała takie zaszczepione pojęcie z wojny, z okresu wojny szczególnie, pojęcie o antysemityzmie w Polsce. Także, natomiast tak naprawdę takiego oficjalnego, jawnego antysemityzmu w Polsce w 1956 roku zaczął się tam ruszać, rozumiem, ale też nie oficjalnie w prasie i tak dalej nie było takiego wypowiedzianego antysemityzmu. W każdym razie jak ja dorastałam, no w 60 latach nie, do czasu, kiedy był. Ale ja myślę, że ona się tego mogła bać. Znaczy miała takie uczucie, jako że miała uczucie wtedy z wojny, jak się ukrywała i właściwie miała szansę, miała papiery. Dla mnie ona się zawsze nazywała Maria Marczak. Maria Marczak. W ogóle jak ja się dowiedziałam, że ona miała nazwisko Rosengarten z domu, to byłam okropnie zdziwiona i to też się dowiedziałam w Szwecji dopiero. Także mogłaby przeżyć na tych swoich aryjskich papierach, gdyby nie bała się Polaków. I myślę, że dla niej ten 67 rok i przemówienie Gomułki był taki szokujący, ale też jak gdyby otworzył jej tą czarną dziurę strachu, który w sobie nosiła. Podejrzewam. Natomiast no bo oni byli przerażeni. Wiem, że była konferencja na temat tego, czy Joasia i ja mamy pojechać do tej Jaszczębiej Góry, nie na obóz TSKŻ-u, tylko pod obóz, że tak powiem. Żeśmy sobie wynajęły pokój i w ogóle z tym obozem tak dużo nie miałyśmy wspólnego, ale niemniej chciałyśmy spotkać kolegów. I oni mieli postanowić, czy w ogóle dać mi tam jechać. No ale dali. Ja też bardzo chciałem, tak naprawdę to nie wiem, czy mi się słuchała, gdyby powiedzieli nie, ale
ale przeszli przez taką górę strachu, jak gdyby, i myślę, że się bardzo o mnie bali, ale tak naprawdę to bali się najbardziej o mojego brata, który miał bardzo semicki wygląd i poza tym rzeczywiście był prześladowany w tej cholernej szkole. Także potem. Ale zawsze się chyba o niego. Ja myślę, że moja mama, ja mam takie uczucie, że ona się zawsze o niego bała. Także pytanie, czy oni byli rozczarowani, to jest mało powiedziane. Znaczy, oni mieli po prostu koszmarny strach w sobie przed tym, co się może wydarzyć. Natomiast nie pamiętam, znaczy, bo myśmy złożyli o wyjazd w 1969 roku w sierpniu, czyli dość dużo minęło czasu w ogóle, żeby się na to zdecydować. No, oni wtedy mieli po 59 lat, nie? Coś koło. Znaczy tak pod 60 i może też to była taka myśl dla nich, jakby to wykombinować. Z jednej strony zmienić sobie życie kompletnie i obcy kraj, obcy język, a z drugiej strony chyba bali się tu zostać i też nie chcieli się podzielić, nie chcieli rozstać się z dziećmi. Także w sumie żeśmy razem wyjechali do Szwecji. Tyle, że jak myśmy wyjeżdżali, to już z ich przyjaciół, znaczy niektórzy postanowili zostać, niektórzy postanowili wyjechać, ale byli jak gdyby po podjęciu tej decyzji. Bo pani mówi, że przez 2 lata nie byli wypuszczani z Polski. Jakie były powody? Nie wiem. Złożyłam teraz o papiery w IPN-ie. Znaczy nie udało mi się złożyć o rodziców papiery, bo nie miałam jakiegoś ćwistka, ale chcę zobaczyć, czy tam gdzieś znajdę ślady czegoś. Nie wiem, no może ojciec miał jakiegoś wroga gdzieś, który stwierdził, że mu dosra. Albo może też on pracował to się nazywało RWPG, takie Unia Europejska na Wschodnią Europę. Oni tworzyli taką wspólnotę wschodnioeuropejską, gospodarczą. I on z tym pracował, jeździł tam do Moskwy, na Węgry i być może oni uważali, że zna jakieś tajemnice. Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem. Ale może się dowiem. Nigdy nie wiadomo. Ale 2 lata rzeczywiście ojciec został wyrzucony z pracy 1 kwietnia 1968 roku. Wyczytałam tam w tych wspomnieniach mojej mamy. A matka trochę później, a ja ze studiów potem, jak żeśmy złożyli o wyjazd. A z bratem to w ogóle była większa historia, dlatego że on, no, groziło mu wojsko. No, mój brat w wojsku to po prostu myślę, że by go tam wykończyli w każdy możliwy sposób. Także tam były różne problemy z tym, żeśmy tutaj byli. Ale go nie wzięli w końcu do wojska przy pomocy różnych ludzi, którzy mu dali zaświadczenia, że nie może. Byliśmy tutaj w pewnym momencie, pamiętam, że mama dostała zawiadomienie, już nie pamiętam, czy ktoś gdzieś poszedł do kogoś, jak oni się nazywali, Kania był taki minister jakiś. Sekretarz. No, może potem był sekretarz, nie? W każdym razie do kogoś z tych ludzi tam na górze i się dowiedzieli, że jest decyzja, będzie pani zadowolona. Tak zostało to powiedziane, więc mama przybiegła szybko do domu, powiedziała, jedziemy. Myśmy sprzedali meble różne, tam rozdali rzeczy i tak dalej i przyszła odmowa. Także potem żeśmy zbierali różne łóżka i inne meble od znajomych, żeby można było, że tak powiem, w tym mieszkaniu dalej dożyć. A potem oni kupili jakieś meble też. To były bardzo dziwne 2 lata. Takie, ja biegałam się, żegnałam z moimi przyjaciółmi różnymi, mój brat też. Trochę studiowałam. Ale na jakich zasadach pani studiowała wtedy? Pan, że nie wiem. Znaczy myślę, że Wydział Fizyki, na którym ja byłam wtedy, był bardzo przychylny opozycji i również tym, którzy postanawiali wyjechać i tak dalej. I mi dali po prostu zdawać egzaminy. Czy to na pewno? Ale też muszę spojrzeć w mój indeks, zobaczyć, co tam się działo. Nie byłam już taka bardzo zainteresowana ani fizyką, muszę przyznać, ani tymi egzaminami. Ale jakoś mnie tam przepchnęli.
Także jest parę osób, którym mogę być za to wdzięczna. Tak naprawdę nie wiem, po co to robiłam też, bo mi się to tak potem specjalnie nie przydało. Ale oczywiście robiłam, bo to jak gdyby inaczej wygląda życie, jak się patrzy w przód, nie wiadomo. A miałam taką identyfikację, że jestem studentką fizyki. No to jak jestem, to muszę zdawać egzaminy. No bo jak rozumiem, z drugiej strony Państwo nie wiedzieli przecież, czy w ogóle zostaną wypuszczeni. Nie. Nic nie wiedzieliśmy. Tak, no to było takie, no, mieliśmy przyjaciół. Ja nie wiem, ja miałam 19 lat. 20. Że tak powiem, życie nie było takie ciężkie, tak bym powiedziała. Ja na przykład zapytałam mojego brata, z czego myśmy właściwie żyli? Bo to jest bardzo dobre pytanie. Moja mama pracowała jeszcze w 1968 roku, ojciec nie. Być może mieli jakieś zapasy. Ja dawałam bardzo dużo korepetycji. Też odziedziczyłam po moich przyjaciołach, którzy wyjechali, parę różnych uczniów. No nie był taki straszny problem. Przynajmniej albo byłam głupia. A potem ojciec dostał pracę przez znajomego. Znaczy, to jest tak jak mój ojciec. On opowiadał wszystko w anegdotach, więc miał ciężką tą pracę, bo tam po prostu co dzień się piło w tym jakimś biurze. Były imieniny tego i były imieniny siego, a on tak średnio znosił tą wódkę, bolała go wątroba, przychodził do domu i się źle czuł. No ale z kolegami trzeba po prostu. I pewnego dnia były imieniny pana Motyla i oni stwierdzili, ci koledzy w pracy, że jak jest pan Motyl, to znaczy, że... Stwierdzili koledzy w pracy, że jak jest pan Motyl, to znaczy, że umie fruwać i wyrzucili go przez okno z pierwszego piętra. Także trochę się potłukł, ale nie za bardzo, ale też ukrócono, że tak powiem, te biesiady.